Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Witam serdecznie z najdroższej autostrady w Europie, jeśli nie na świecie. Witam serdecznie z pokładu nowej Kii K4 Kombi. Nowa Kia K4 Kombi to aż prawie 4,70 m samochodu, do tego gigantyczny rozstaw osi 2,72 m. To przekłada się na naprawdę dużą ilość miejsca w środku i spory bagażnik, bo aż 605 litrów. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,4 sekundy. Do tego automat 7 DCT, więc mamy tutaj najmocniejszy napęd dostępny w gamie. Do gamy silników spalinowych niebawem również dołączy hybryda. Natomiast porozmawiajmy o tym, co my tutaj mamy. Jest to wersja GT Line z dachem panoramicznym, czyli pełna konfiguracja. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, komplet systemów bezpieczeństwa, systemów wsparcia kierowcy, czyli system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów, rowerzystów, aktywny tempomat, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki oczywiście parkowania, czujniki martwego pola z opcją korektoru jazdy w razie ryzyka kolizji, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, również z opcją zatrzymania w razie ryzyka kolizji. I warto wspomnieć, aktywny tempomat jest również z funkcją jazdy w korku, czyli po prostu działa do zatrzymania. Mamy tutaj również Highway Driving Assist 2.0, czyli asystenta jazdy autostradowej. Jak sama nazwa mówi, ten asystent działa tylko na autostradzie, ale zobaczcie, wrzucam kierunek, on sprawdza, czy może zmienić pas. Ja tylko delikatnie inicjuję zmianę pasa i on sam to robi. Po zakończeniu łapię ponownie środek pasa i jedziemy. Wszystko fajnie widać na zegarach, również w head-upie. Za chwilę Wam to pokażę. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, z bezprzewodowym Android Auto i CarPlayem. W tej chwili mamy googlowską mapę bezprzewodowo z telefonu. I co ciekawe, wskazania z nawigacji na zegarach i na head-upie są również właśnie z googlowskiej mapy. Cyfrowy kluczyk 2.0, czyli opcja sparowania smartfona z samochodem, tak że ten smartfon zastępować nam będzie fizyczny kluczyk. Kamera 360, to akurat kamera przednia, ale to też można przeklikać. Proszę, mamy kamerę tylną. Teraz za mocno ruszyłem kierownicą, przerwałem proces zmiany pasa ruchu, ale to za chwilę Wam też pokażę z drugiej kamery. Samochód wygodny, fotel dobrze wyprofilowany, duży zakres regulacji, dobra widoczność. Co najważniejsze, jest naprawdę cicho. Jest dużo ciszej niż było w Ceedzie. Ładnie się prowadzi. Dobrze wybiera nierówności, tego w tej chwili nie widać, ale wybiera. No i co najważniejsze, asystenci, którzy naprawdę działają. Tutaj aktywny tempomat już dostosowuje prędkość do samochodu poprzedzającego. Wracamy na lewy pas. Znowu za mocno ruszyłem kierownicą. Damy aktywnemu tempomatowi przyspieszyć. To, jak ten tempomat działa, jak reaguje, jak szybko reaguje, to też można oczywiście ustawić w komputerze. Wrzucam kierunek. Muszę zainicjować zmianę pasa ruchu. Wiadomo, nie jest to system autonomicznej jazdy i proszę bardzo, proces zmiany pasa ruchu zakończony. Jedziemy swoim pasem. Kierownica zarezerwowana dla wersji GT Line. Gruba, mięsista, ścięta u dołu, ścięta u góry, oczywiście skórzana, podgrzewana. Po lewej stronie mamy aktywny tempomat. Tym przyciskiem tu u góry go włączamy lub przez przytrzymanie tego przycisku tu u góry aktywujemy ogranicznik prędkości, czyli ten system, który nas będzie pilnował i nie będzie pozwalał przekroczyć zadanej prędkości. No a jeżeli jesteśmy w tym trybie tempomatu, to tym przyciskiem przez przeklikanie ustawiamy odległość do samochodu poprzedzającego. Komputer pokładowy, drugi poziom asystenta pasa ruchu. Zobaczcie, jak on ładnie sobie radzi. Robi to płynnie, pewnie, precyzyjnie. Po prawej stronie multimedia, a tu na dole tryby jazdy. Do wyboru mamy
Eco, Normal i Sport. W tej chwili jedziemy w trybie Normal. W trybie Eco ta skrzynia jest taka trochę, bym powiedział, zamulona. Znowu, nie, jednak za mocno ruszyłem kierownicą, więc samodzielnie zmieniłem ten pas. Wracając do skrzyni, to ona w tym trybie Eco jest taka, bym powiedział, trochę zamulona. W Normal jest w porządku, w trybie Sport wiadomo, trzyma niższy bieg, wyższe obroty, jest tylko bardziej podatna na pedał gazu, natomiast to oczywiście przekładać się będzie na spalanie. Jeśli chodzi o spalanie, mam tu już pewne statystyki, za chwilę Wam je pokażę. Jest dobrze, bym powiedział. Ale wiadomo, na krótkich odcinkach, gdzie ten silnik się będzie rozgrzewał, myślę, że po mieście 9-10 litrów to nie będzie żaden problem. Jeszcze nie daj Boże w korkach. Natomiast w trasie samochód jest naprawdę skuteczny. To za sprawą nisko pociągniętej linii dachu, opływowych kształtów, a to również przekłada się na ciszę w środku. Dobra widoczność, duże lusterka, duża szyba z tyłu. Wszystko jest tak, jak być powinno. W zakresie komfortu oczywiście podgrzewany fotel, wentylowany fotel, podgrzewana kierownica, fotel kierowcy regulowany elektrycznie z dwiema pamięciami, łopatki do zmiany biegów, jakby ktoś chciał manualnie zmieniać biegi. Tak wygląda fabryczna mapa. Fajnie, bo w tej fabrycznej mapie mamy informacje, powiadomienia, ostrzeżenia przed fotoradarami i ta fabryczna mapa, jak mamy włączoną tą funkcję, trzeba wejść w Setup, Navigation, ostrzeżenia i tu trzeba kliknąć ostrzeżenie przed fotoradarami. To jak to mamy włączone, to ta fabryczna mapa liczy nam również średnią prędkość z odcinkowych pomiarów prędkości. I to jest ekstra. Ale nie powiem, lubię googlowską mapę ze względu na to, że na ten rzut satelitarny fajnie wszystko widać, gdzie jesteśmy. Tu aktualnie pola. Aktywny tempomat już dostosowuje odległość do samochodu poprzedzającego. Lexus na lewym pasie nas puszcza, więc się tutaj wbijemy. Zrobił nam miejsce, dziękuję. No i aktywny tempomat odzyskuje zadaną prędkość. Zadaną prędkość mamy 140 km/h. Czyli dozwolona prędkość na autostradzie. Mocy mu nie brakuje, czuć 265 Nm momentu. Znowu za mocno kierownicą ruszyłem. A tu na dole indukcyjna ładowarka. Kierunek. Inicjujemy zmianę pasa ruchu i dajemy mu to zrobić. Robi to delikatnie, płynnie, bez żadnych kocich ruchów. A tak właśnie powinna wyglądać zmiana pasa. Tak, żeby nie była odczuwalna dla pasażerów. A kierunek trzeba... A nie, jak się pyknie ten kierunek, to on będzie mrugał dopóty nie skończy procesu zmiany pasa. Ten Highway Driving Assist 2.0 ma również opcję dostosowywania zadanej prędkości na tempomacie do aktualnego ograniczenia. Oczywiście na autostradzie. Już jest powiadomienie, trzymaj dłonie na kierownicy, proces zmiany pasa ruchu został zakończony.
Więc potwierdzam, te systemy naprawdę działają. To jest na to najlepszy dowód. To oczywiście nie są systemy autonomicznej jazdy, to wszystko to są systemy wsparcia kierowcy. One nie mają zastępować kierowcy i bardzo dobrze. Praca drogowa za 400 metrów. I jak widać, w każdej chwili można ten proces przerwać, po prostu ruszając kierownicą. Tak samo jest dokładnie z systemem hamowania autonomicznego. Jeśli kierowca uzna, że bezpiecznie jest dodać gazu, wyminąć przeszkodę, można to zrobić nawet wtedy, kiedy on rozpocznie proces hamowania. Tak samo z tempomatem czy z ogranicznikiem prędkości. W każdej chwili można dodać gazu i dzieje się to. Po odpuszczeniu gazu oczywiście wraca do zadanej prędkości, a w tej chwili nawet zaczyna dostosować prędkość do samochodu poprzedzającego. Bardzo pewnie się prowadzi. To dla tych, którzy mówią, że kierownica zasłania ten mały wyświetlacz od klimatyzacji, można go sobie wyświetlić na całym ekranie, ale prawda jest taka, że nie jest to wcale konieczne, bo do obsługi klimatyzacji mamy tutaj fizyczne przyciski. A tu fizyczne przyciski do obsługi multimediów i pokrętło do regulacji głośności. Jeden przycisk funkcyjny, który można sobie spersonalizować. Taki sam przycisk funkcyjny mamy tu na kierownicy, czyli druga funkcja, którą można sobie tutaj spersonalizować. Cyk, aktywny tempomat zaczyna dostosowywać prędkość do Yarisa. Cyk, druga kamera. Aktywny tempomat, zadane 140. Tutaj mamy informację z asystenta pasa ruchu, z czujnika martwego pola, plus właśnie z tego systemu Highway Driving Assist. Zainicjowałem zmianę pasa ruchu. Zobaczcie, jak to wygląda na kierownicy. Zakończył zmianę, wyłączył kierunek i nadal podąża środkiem pasa. To samo widać w head-upie. Informacja o zagrożeniu w martwym polu. Zrobimy miejsce, żeby sobie wjechali. Tym przyciskiem klikając wracamy do wcześniej zadanej prędkości, bo oczywiście wciśnięcie hamulca powoduje przerwanie działania aktywnego tempomatu. I ponownie kierunek w prawo. O. Inicjujemy zmianę pasa ruchu, on sprawdza, czy może to zrobić. Mamy tutaj również obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola, to jest super. I gotowe. Teraz za mocno kierownicą ruszyłem, za bardzo zainicjowałem zmianę pasa, więc zrobiłem to samodzielnie. Ale zobaczcie, jak on fajnie wyświetla tutaj na zegarach samochody, które nas tutaj otaczają. Zresztą też widać w head-upie. Już zaczyna dostosować prędkość do samochodu przed nami. Duże lusterka, duże szyby, dobra widoczność. GT Line to również nastrojowe oświetlenie. W tej chwili teraz tego nie widać, ale jest.
To jest właśnie jeżdżenie po naszych autostradach. Jesteś za wolny, jadąc 140 jesteś za wolny na lewy pas, a za szybki na prawy. Kiedy już 140, to już ci zaraz ktoś na ogonie siedzi. Proszę, tutaj mamy statystyki z tego odcinka autostrady 7.4. Od tankowania, czyli kawałek miasta, i 7.2 od wyjazdu z Gdańska. Aktualna prędkość. Ponownie. No a tutaj wskazanie z nawigacji. W tym przypadku z Google Maps. Kończymy nasz odcinek autostradowy. A2 jak to A2. Najpierw drogo, a później tłok. Ale za to spalanie spada. 295 km, czas jazdy 2 godziny 35 minut, 7,3. No i niestety mam okazję zaprezentować, jak działa aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, czy z funkcją stop and go. To jest aktywny tempomat, który działa do zatrzymania. Jeśli postój trwa do 3 sekund, to sam ruszy. Jeśli postój trwa powyżej 3 sekund, to albo trzeba wcisnąć pedał gazu, albo ten przycisk plus. To zresztą widać na zegarach. Czyli po prostu po tym dłuższym postoju trzeba dać mu sygnał do ruszenia. Zjedź z ronda. Tędy jedziemy. Mijanie i drogowe. Zwróćcie uwagę, jak te światła szeroko świecą. Za 600 metrów.
Skoro już mamy odcinkowy pomiar prędkości, to sprawdzimy sobie spalanie przy prędkości 123 km na godzinę na tempomacie. Jak uda mi się to wyzerować? O, teraz może. Zobaczcie, jak ładnie nam mierzy średnią prędkość, pokazuje odległość do końca. Koniec pomiaru. Mamy to. Czas na podsumowanie naszej trasy. Ostatni odcinek z odcinkowych pomiarów prędkości. Tak w sumie sobie jechałem. 7.0. Od resetu, czyli cała trasa 1550 km, spalanie 7.6. Dużo wiatru, różne temperatury, był nawet śnieg. I w sumie dużo autostrady. A tutaj z Warszawy 7.4. Nieźle. Dziękuję. Dobranoc. Do następnego. Trzymajcie się.